Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś relacja z ostatniego lotu, z tego co się działo, koszowanie na ostatni lot Maraton Zeven numer 13. I skończyły się gołębie dorosłe. Czas zacząć się młodzieżą. Wypuszczam młodzież na oblot. One tutaj siedzą. Tu była część na początku gołębnika rozpłodowego, a fajnie się te cele przerobiło na rozpłód. Ten biedaczek ma nogę, złamał w nadgarstku. No i sobie siedzi, nie lata. A tu reszta towarzystwa idzie. Otworzyłem im wlot, żeby wychodziły na podwórko. Tak jak powiedziałem, projekt młode. Uczą się latać i uczą się wchodzić przez ten wlot przede wszystkim. Właściwie teraz jest nauka wchodzenia przez wlot. Ale tu siedzą właśnie. Mnie się nie zastanawiało, czy w ogóle jest potrzebny przedział na młode, skoro można wykorzystać. Tu jest przedział na samiczki. Idealnie się nadaje właśnie na młode. I obok te przedziałki na cele lęgowe. One też fajnie się nadają. Robienie dodatkowego przedziału po prostu ogranicza też możliwości. Tak sobie wychodzą i podrywają się. Takie. Teraz będą miały przypchnięte i po prostu będą uczyły się wchodzić przez te wloty, bo nie umieją jeszcze. I takie to są początki, że wyszły na dach, no i muszą zacząć latać. Młodzież posiedziała z godzinkę na polu i teraz następuje nauka wchodzenia. Jedne tak wchodzą, że sobie tu latają pod gołębnikiem. Nauka wchodzenia im za bardzo nie wychodzi, a niestety trzeba to karmą zrobić. Podź. I uczą się wchodzić po prostu przez widełki, a to im dosyć ciężko idzie. No ale cóż, muszą się nauczyć. Tak z tydzień teraz się będą uczyły, półtorej, i tak powoli będziemy je rozkręcać. Jeśli chodzi o widełki, to właśnie w ogóle przez dziurę, bo widełki powinny być zakryte, ale po prostu i tak wystarczająco ciężko im wychodzi wchodzić przez samą dziurę. Już nie mówię, muszą się najpierw przez dziurę nauczyć wchodzić, a później spuszczę te widełki. No ciężka praca z nimi, żeby to zaczęło funkcjonować wszystko. Zawołałem, te co weszły to zjadły, a te co nie weszły to nie jedzą i po prostu tyle. Te macie tu ten ze złamaną nogą. I będą czekać na kolejną porcję jedzonka. Tutaj w gołębniku lotowym moje najlepsze lotniczki już nie poszły na ostatni lot. Ta była czwartą lotniczką okręgu. Samice idą na rozpłód. Dwie. To jest trzecia, córka 901 i jeszcze siostra tej siwki. I tu czwarta, rocznik 2020, wycofuje do rozpłodu. Koniec dla nich lotowania. Wszystko
No, zostaną dwulatki. Możliwe, że zostaną trzylatki, a to trzylatki zostaną trzy, bo ruda zostanie chyba trzylatki. Trzy zostały w domu, a jeszcze ewentualnie te, co wrócą z maratonu, które postaram się zrelacjonować. To są samiczki, co fajnie leciały. Dwulatki po 8 konkursów. Także takie gołąbki tutaj tylko i wyłącznie zostaną, jakby budujemy drużynę na przyszły sezon. Jeszcze córka szaleńca, też lotowana. 5 samic idzie do rozpłodu, co oznacza, że 5 samic z rozpłodu się trzeba pozbyć, żeby im zrobić miejsce. Takie, co nie były lotowane, też 21 rocznik, też 3-latki, 4-latki, ale które były w rozpłodzie, tak powiem, zamknięte, nieoblatane, będą musiały ustąpić im miejsca, więc po prostu będą do odstąpienia. No, a te 4-latki za rok byłyby 5-latki, nie będą już lotowane. Koniec kariery. Mam dość rocznych i dwuletnich, żeby ekipę uzupełnić. Dzisiaj już robię selekcję, tu komputer nastawiony i paruję gołębie, bo się fajnie paruje właśnie, fajnie się paruje wdowce. Także na komputerze mam wszystko, sobie elegancko sprawdzam wyniki od gołąbków. Sprawdzam sobie wyniki od gołąbków. Ta samiczka była 5, 7, 31, 34 na oddział. Roczna, 6 konkursów. Fajny koeficjent. I paruję te najlepsze gołębie według właśnie uznania. 6 konkursów roczniaczka. Także bardzo fajna. Szpicowo siadała i to z 500. Z 500 wysoko na oddział. 31 z 500, 34 i 7 roczna. Ta roczniaczka ma 5 konkursów. Także też fajnie siadała. Też idzie do parowania. Tu jest ta, co zawsze na filmach była odbijana z ręki. Kapitalna samiczka. Kapitalna samiczka, ma 5 konkursów, przy czym z 3 pierwszych lotów 5 konkursów ma na liście, a oprócz tego jeszcze miała na pierwszych lotach, kiedy ją przegapiałem na pierwszym, drugim, trzecim locie, co miała konkursy, a potem już zawsze z ręki odbijana. Także do drużyny na przyszły sezon jako dwulatki to zasłużą te roczne, które tam zrobiły 6-5 konkursów. No i tego się koło 50 nazbiera. Kolejna roczniaczka z 6 konkursami. Także będzie w nich przyszłość. Teraz mi przyleciała samiczka zaraz z Nadgrudziądza. Kolega ogląda moje filmy, także serdecznie Ci dziękuję. Zaraz do Ciebie zadzwonię. Powiedzieć, że wróciła. Tak się z nim umówiłem, że wypuścił ją w piątek. Opatrzyłem na pogodę, że będzie miała fajne warunki, fajny wiatr i że 4 dni sobie odpocznie. Także cieszę się. Teraz przyleciała. Mamy godzinę 20. Patrzę i samiczka wylądowała. 7863 to jest ona. Co prawda akurat ta, co zaginęła, no to nie była lotniczka za wybitna, ma 0 konkursów w tym roku, ale sama 300 ponad kilometrów przyleciała tam z Nadgrudziądza, więc i tak Ci dziękuję za wypuszczenie tego gołąbka.
skojarzył mnie, jak zadzwoniłem po głosie, że ogląda moje filmy. Nawet miał ode mnie gołębia, nawet wygrał w konkursie gołębia kiedyś. A tu akurat weszła do niego. Szkoda, że do ciebie jakiś lepszy gołąb nie weszedł, bo no szkoda, mogła, ale i tak super, dziękuję. W dobrej kondycji, fajnie odbudowana, wesolutka, można popatrzeć, jak się zachowuje. Także dzięki serdeczne. Dokładnie była w Gąbinie nad Łodzią i przyleciała w pojedynkę stamtąd. Nie wiem, o której godzinie ją wypuścił, bo się nie dodzwoniłem w tej chwili. No ale może rano, to na wieczór doleciała. Dała radę w pojedynkę przylecieć. No i tutaj odpoczywał Wczasowicz. Dałem już teraz pojeść rano, popić. Także wszystkie posiłki zdążyły być zrobione. O, tu jest Wczasowicz z numerem telefonu i zaraz będę go wypuszczał. Znaczy go odwiozę od domu. To jest gołąbek 33313 z 20 roku, 0291 oddział. Numer telefonu 514 046 260. Także pojedzie zaraz, jak to się mówi, na wywózeczkę. Piękna samiczka się zrobiła. Tak wygląda. Naprawdę gładziutki gołąbek, upierzenie prześliczna się zrobiła. Odpoczęła. 3-6 lotkę zrzuciła. Także moim gołąbkom pomagają. Ja to samo robię też z innymi. Piękna samica, naprawdę jest śliczna. Przepiękna. Wygładziła się. Kurczę, piękny gołąbek. No, naprawdę. Jadę do sklepu, to wezmę 4-5 km od domu gołąbka i wypuszczę go kawałek od domu, żeby mi się nie pałętał i żeby odleciał. Także będę za chwilę tego gołąbka puszczał. Tu mamy tego gołąbka, jeszcze raz pokażę. O. I na spokojnie leci. Oj, 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 oj. A chyba poleciał. Siódma rano, kółeczko bierze. Kółeczko i chyba poleciał, tak? Nie, to jest mewka, znaczy mewka, Senorgarlica. No i zwołuje młodzież. Jeszcze latają, nie chcą tak ochoczo wchodzić, no ale cóż, miejmy nadzieję, że się skuszą i wejdą. Chyba, że je co łapie i apetytu nie mają. Ten jakiś przykrzywiony, ten rudy siedzi. O. Ten kilka pod gołębnikiem chodzi. Takie nie do końca są grzeczne. O, decydują się lądować. O, z 3 dni wyganiania, bo je teraz wyganiam. Mogły dostać jakieś adeno, chociaż a co one robią? Część tak się bawi na oblocie. Pod gołębnikiem siedzą.
A tam mają fajnie, chłodno. Coś skubną, dziubną. Same fajne rzeczy. Patrzę, co to przyleciało. A tu samiczka, powiem tak, ja wypuściłem komuś gołąbka i mój gołąbek też wrócił z Zevenu. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. No i zapraszam na relację z lotu Zeven, którą postaram się nagrać, jak się uda, przylot gołąbków i cały lot. Do usłyszenia na kolejnych filmach. Włączcie subskrypcję, łapkę w górę. Pozdrawiam. Dobry lot.